Siemanko, niedziela. Boże, ja już powinienem troszeczkę odpocząć, ale nie, poranek, przejście graniczne w Kołbaskowie. A chociaż tak szybciuteńko, krótka piłka. Dzisiaj bardzo fajny samochód na trasę, akurat na szybką wycieczkę za granicę. Przed Wami Mercedes E220d 4MATIC, rocznik 2020, także jest to Polift. Mamy tutaj zewnętrzny pakiet AMG, no widać, że jest to Polift już po felgach, tak szczególnie to się wyróżniają. Ta maszyna jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Auto wygląda dość atrakcyjnie, tak elegancko, ale jeśli chodzi o napęd, no to hashtag rozsądek. Dwulitrowy turbodiesel, który generuje 194 konie mechaniczne oraz 400 Nm. Auto waży 1800 kg. Skrzynia biegów oczywiście automatyczna, 9G Tronic. Chyba w ogóle w 213 nie było manualnych skrzyń biegów. Napęd na wszystkie koła 4MATIC. Jeśli chodzi o osiągi, to auto do pierwszej setki powinno rozpędzać się w 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 239 km na godzinę. Auto ekonomiczne i dość szybkie, jak się okazuje, mimo czterocylindrowego dieselka pod maską. W ogóle już kilka 213 Wam prezentowałem, a dopiero dziś kapnąłem się, że ten wóz ma strasznie niski współczynnik oporu powietrza. 0,23 CX to jest wynik na poziomie, przykładowo, Tesli Model 3. A już nie będziemy całego tutaj samochodu sobie oglądać. Coś takiego. Konfig rozsądny. Dobra, podłączam sprzęt i ciśniemy. Tak jak mówiłem, krótka piłka. Dobra, to co? Palimy maszynę i przy tym nie soundcheck, a pomiar głośności. Myślę, że w przypadku tego samochodu jest to bardziej istotne niż samo brzmienie silnika. Takie wartości tutaj pokazuje decybelomierz. Autem jeździ się naprawdę sympatycznie. Auto nie ma też klejonych szyb. Ok, wykasowane zużycie paliwa. No i możemy startować dzisiaj troszeczkę inaczej. Na naszym miejscu, tam gdzie startuję zawsze, jest pełno autobusów niemieckich turystów. No dobra, będzie to bardzo fajna próba autostradowa. Taka nawet dość szybka, ale można się relaksująca. Mamy sobie tutaj na silnik, proszę bardzo, parametry, zużycie paliwa, tryb komfort jak na razie, co od razu damy sobie tryb sport, ale w zasadzie to jest wszystko jedno, jak tak przyspieszamy, czy to będzie tryb komfort, eco czy sport. Jak wciskamy do oporu, jak jest kickdown, to jest kickdown. No i dobra, odpuszczamy. Wiecie, E63S 213 też jest na kanale. Jakby Wam tutaj brakowało moc, możecie sobie odpalić. Kurczę, trochę tych E-klas jest. E53 AMG, ale to kupejka. Ale 53 AMG, no mniej więcej podobne osiągi są w kupejce, a w sedanie. No i dobra, zwalniamy tutaj, bo za chwilę rękaw. Ogólnie powiem tak, takie 213, czy to polifty, czy przedlifty, to bardzo trwałe samochody. Jeśli ktoś mówi, że nowe auta, no to jednorazówki, no to po prostu taka E-klasa śmieje mu się w twarz. Jest taka jedna firma, w której są 213, między innymi wożą ludzi na lotniska. No czekajcie, musiałem ściągnąć kamerę. I te samochody 213 dokładnie, bo tam są różne marki, ale 213 normalnie dojeżdżają do 800 000 km i dalej są sprzedawane, mają oryginalny silnik, słupek, turbinę nawet, także no kurczę. Ale tutaj jakoś tak dziś agresywnie, z karabinami nawet, ja pierniczę. Jak niektórzy na auta brewki montowali, no to auto miało bad look. No to policjant z karabinem maszynowym to też taki od razu bad look jest jakiś. No i dobra, ciśniemy tryb sport i decha, ale nie wiem, czy to jest 100-200 będzie, czy nie. 193 konie, 1800 kg, napęd na wszystkie koła, ale z drugiej strony auto jest aerodynamiczne. No patrzcie, 196 km na godzinę do drugiego wiaduktu, minus 2,7%.
zjazd, no to 24 sekundy 100-200, ale będzie wolniej, wiadomo, tak około 30 podejrzewam. Dzisiaj jest praktycznie bezwietrznie. 9-stopniowa skrzynia biegów, także powinniśmy mieć tutaj naprawdę niskie obroty. Nawet możemy sobie sprawdzić, przy 200 km na godzinę dobije 9 bieg. No przy 200 mamy mniej więcej 2289. Przy 200. No i przy takich normalniejszych prędkościach, zobaczmy, tak jest 140 km na godzinę. 9 bieg. Tryb sportowy, no to wiecie, mi tam 7, 8 wrzuca. Ja tutaj dobijam 9. 140 to jest 1612 obrotów. Co chcemy jeszcze sprawdzić przy 100 km na godzinę? Chcemy. No jak tak 9 jest, no to już tutaj ciężko ma samochód. Bardzo długie jest to przełożenie. Ale tutaj jaki eco-driving, kur... Szanujemy, ale to już aż niebezpiecznie jest. Hamuję do 100 km na godzinę, a dam sobie tutaj tryb komfort. W trybie indywidual i w trybie eco jest tutaj tryb żeglowania skrzyni biegów, no to tak z eco feature'ów. 9 bieg przy 100, w ogóle 9 bieg to jest jakaś masakra. To jest 1160 obrotów gdzieś? Nawet mniej, 1122. No i dobra, będziemy sobie... Dziwnie to zawsze brzmi. Będziemy sobie powoli cisnąć. To znaczy, że teraz nie depnę do dechy, tylko już będziemy się zbierać do depnięcia do dechy. No, taki będziemy powoli cisnąć. Raceboxik, mam nadzieję, że nam się tutaj nie rozładuje. Dobrze by było 100-200 sprawdzić. Dziś niedziela, także w zasadzie raczej auta jadą w stronę Berlina bardziej niż w stronę Polski. Dobra. Taką lekką bujankę tutaj można zrobić, taką porządkową. O takie 220 musimy tutaj odpuścić, bo ruch, no to naprawdę kazik taki. 239 wpisane, jest to mega ciekawe. Nie wiem, czy to jest kwestia może doboru tej skrzyni biegów pod moment obrotowy i po prostu wykres cały. No ten mistrz lewego pasa troszeczkę niestety. Czy kurczę aerodynamika tego samochodu, cholera wie. Ale jest to szybki wóz, jak na razie 12,8 litra średnie zużycie paliwa. Dobra, tutaj sobie odpuszczę spokojnie, tutaj się tak przekulamy po prostu te 210-220 km na godzinę. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. Jaki tutaj ruch. Dobrze by było, jakby się uspokoiło. No 200-250 nie będziemy mierzyć, nawet tutaj nie ustawiałem Raceboxa pod taki pomiar. Dobra, i teraz decha. Ja pierniczę. Szybki ten samochód, jak na 194 konie i taką larwkę. Chyba 230 już, 231. Tutaj troszeczkę łuk. No i dzida. Kurczę, to jest chyba kagańczyk. No, chyba tak. 238 km na godzinę. 245 jakoś licznikowe. Coś takiego. Dobra, już na szmul nie będziemy zjeżdżać. Będę tutaj ostro tak hamował bez sensu. Autko i tak mało pali. No teraz 14 litrów, ale jak tak spokojnie będziemy sobie jechać te 120, 140, no to naprawdę będzie rozsądnie. Na Szwed sobie zawrócimy. Chyba już więcej nie wyciśniemy, podejrzewam. Ale może z takie 100-200 jeszcze by się ciapnęło na równiejszym fragmencie drogi.
Zawrotka na zjeździe na Szwed. Nie wiem, Petrolhead number one. Chyba jedyna osoba w internecie, która robi soundcheck 4-cylindrowym dieslem, że specjalnie pod tunelem otwiera okna tutaj, czy tam jakiś wiadukt. No i wiadomo, efekt zawsze jest podobny. 4-cylindrowy dieselek to jest po prostu do śmigania, często też do pracy, a nie do ryczenia, furczenia i burczenia. Prowadzenie całkiem spoko. No mamy tutaj kawał felgi, w ogóle 275 chyba tutaj mają opony z tyłu, tak zresztą bardzo szerokie jak na 2-litrowego diesla, ale prowadzenie całkiem spoko, nawet tak mało się przechyla ten samochód, dość bezpośrednio reaguje. Przełożenie może, nie chciałem powiedzieć, nie jest takie, no nie jest takie sportowe, ale też nie jest takie jak jakaś mama łyga. No i dobra, tutaj sprawdzimy jeszcze raz 100-200, to już deptamy. O, w trybie komfort zacząłem, ale to jest to samo. Tryb sport i cyk. Piękny wjazd na autostradę, Boże święty. Plus 0,6% pod górkę, no to 10,78, 100-150, 10,8 sekundy powiedzmy. No i tutaj trochę pod wiaterek, no to już jest ciężej trochę. No trochę. 0,1% z górki, 33 sekundy 100-200. No i by pasowało. I okej, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. 100-150 mamy, 100-200 mamy, prędkość maksymalną i zużycie też. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta relaksująca próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Ta próba autostradowa naprawdę to jest taki luźny Ryszard. To jest esencja luźnego Ryszarda. Takie smakowanie słonego karmelu. Smakowanie słonego karmelu? Co ja w ogóle mówię? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.